Ponad 42 km biegu. Trasa wytyczona ulicami stolicy Bośni i Hercegowiny oraz jej okolicami. 380 śmiałków, a wśród nich nasza nieustraszona trójka: Asia, Grzegorz i ja. Zdrowo, biegaczki i biegacze. Jestem w Sarajewie. Jak zwykle swą przygodę zaczęliśmy od złożenia wizyty w skromnym, acz klimatycznym biurze zawodów. Ulokowano go na schodach Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Sarajewskiego. By na nich stanąć, wpierw należało się zapisać. Okienko rejestracyjne trwało od września do kwietnia. Pod koniec 2025 wprowadzono dwie wersje pakietu. Podstawowy kosztuje od 15 do 25 euro. Premium z t-shirtem między 25 a 35 euro. W nasze ręce wpadły piwo bezalkoholowe Tuborg, kawa bezalkoholowa Nescafe, puszka tuńczyka, bo białko i kwasy omega-3 są zawsze mile widziane, prawie że pierwszy numer startowy oraz rewelacja pakietu, koszulka techniczna, a raczej koszulka finishera. Napis z przodu głosi bowiem: mamo, zrobiłem to. Stałem się maratończykiem. Na odwrocie umieszczono z kolei dumny napis Finisher oraz kontur jednej z wizytówek miasta – wieży telekomunikacyjnej Hum Tower. Całość okraszono kolorowymi paskami. Pozując z numerem pod ścianką, prezentowałem się więc jak wesoły skazaniec z programu dla dzieci. Królowa sesji była jak zwykle jedna i znów zachowywała się jak na Met Gali. Jej majestatu nie przyćmił nawet Grzegorz ze swoimi dwoma flagami – klubową oraz słynną biało-czerwoną z końskich. Początek przygody był tak obiecujący, że dostaliśmy głupawki jak po zbyt dużej ilości baklawy zmiksowanej z kawą po bośniacku. Po południu w hotelu okazało się, że mam mały problem techniczny. Od numeru startowego odczepił się chip. Ale od czego ma się wysokie IQ i wykształcenie historyka archiwisty? MacGyver i pomysłowy Dobromir mogą się schować. Dwa dni później powróciliśmy w okolice biura. Było znacznie tłoczniej niż ostatnio. Mając w zanadrzu trochę czasu, pokręciłem się nieco po okolicy. Tuż za pomnikiem konserwy z wołowiną trafiłem na miasteczko biegowe. Zawodnicy robili tu zdjęcia, zdawali rzeczy do depozytu i rozgrzewali się w strojach bardziej i mniej konwencjonalnych. Prócz hijabu z nikabą i abai wyróżniały się też mundury. Musicie wiedzieć, że sarajewski maraton zabezpieczają wyjątkowe służby. Żołnierze NATO. Pakt Północnoatlantycki jest oficjalnym partnerem biegu. W 6. edycji wydarzenia wziął udział 1928 zawodników. 380 osób pobiegło maraton, 780 półmaraton, zaś 767 5 kilometrów. Trasa królewskiego dystansu została wytyczona po zachodniej części Sarajewa i okolicach. Całość w ramach jednego okrążenia. Uczestnicy wszystkich konkurencji ruszali o 8 na promenadzie Wilsona. Na 500 metrze przekraczaliśmy rzeką Miriacka mostem Sułady i Olgi. Następnie przemierzaliśmy ulicę Zagrebaćka. Dotarliśmy nią pod stadion Grbawica. Na tej mogącej pomieścić 16 000 kibiców arenie swoje mecze rozgrywa klub FK Żeliezniciar.
Obiekt mieści się przy bulwarze Iwicy Osima, legendy wspomnianego klubu i byłego reprezentanta Jugosławii. Biegliśmy nim aż do nawrotki na rondzie Hrasno z charakterystycznym zegarem po środku. Podążając za biegaczem ze Słowenii, trafiłem do punktu wyjścia. Tu odłączył się pierwszy moduł naszego biegowego wahadłowca, zawodnicy biegu na 5 km. Będąc na ulicy Wrbania, minęliśmy nowoczesną bryłę Sarajevo City Center. Tuż za nią skręciliśmy na zachód, podziwiając siedzibę Zgromadzenia Parlamentarnego. Następny był hotel Holiday, dawniej goszczący olimpijczyków i korespondentów wojennych. Kawałek dalej stało Muzeum Narodowe. Wszystkie te atrakcje mieszczą się przy ulicy Zmaja od Bosna, Smoka z Bośni. To jedna z głównych ulic Sarajewa. Większość z Was kojarzy ją jednak pod inną nazwą – Alei Snajperów. Kontynuowaliśmy rywalizację pod okiem monumentu byłego prezydenta Jugosławii Josipa Broz Tito. Po drodze mijaliśmy cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz billboard mojego pracodawcy. I weź tu nie myśl o robocie w trakcie urlopu. Za cerkwią Świętej Trójcy i Wydziałem Weterynarii trafiliśmy na bulwar imienia pisarza Mesy Selimovicia. Spotkać można przy nim meczet kuwejski oraz basen olimpijski Otoka. Widok hotelu Radon Plaza oznaczał, że zbliżamy się do sąsiadującej miejscowości Ilidży. Miasto to słynie z naturalnych źródeł termalnych. Biegliśmy nim 2 km, aż dotarliśmy nad most nad rzeką Żelieznica. Pełni ona rolę prawego dopływu rzeki Bośni. To od niej pochodzi pierwszy człon nazwy kraju. Kierowaliśmy się teraz do źródła tej rzeki. Mieści się ono na południowych zboczach masywu górskiego Igman w paśmie Rudaw Bośniackich. By się do niego dostać, należy minąć jeszcze miasteczko Blażuj. Tuż za tutejszą cerkwią Świętego Sawy otwiera się droga prowadząca do celu. Jest nim park krajobrazowy o nazwie Vrelo Bosne, czyli źródło Bośni. Po spotkaniu z sędzią liniowym wkroczyłem na teren tej liczącej 6 km² enklawy. Pomnik przyrody był prawdziwą oazą w trakcie tych zawodów. Dostarczył nam cienia, tlenu, wody, odmiany od miejskich widoczków, a półmaratończykom upragnioną metę. Dla mnie i 379 pozostałych uczestników była to raptem połowa sukcesu. Opuściwszy park, odhaczyliśmy Międzynarodowy Uniwersytet Sarajewski i wkroczyliśmy na teren miasta Sarajewo Wschodnie. Leży ono w wydzielonej części kraju o nazwie Republika Serbska. Z powrotem w Federacji Bośni i Hercegowiny, tuż za rondem olimpijskim, stoczyłem walkę z przedstawicielem chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej na ostatnich kilometrach trasy. Ich okrasą był m.in. kolejny meczet, tym razem oryginalnie nazywany Bośniackim. Gdy mym oczom ukazała się znajoma promenada Wilsona, choć zmęczony, wykrzesałem z siebie jeszcze trochę sił, by dobiec do mety. Grzegorz przekroczył jej linię z wynikiem 4:57:13. Asia 4:26:37. A ja? Cóż, potrzebowałem 3 godzin, 54 minut i 9 sekund. Znaczy, nieźle. Awers medalu przedstawiał skąpanego w bałkańskich ornamentach biegacza z napisem CR 387, symbolizującym klub Capital Runners 387.
Liczba ta nawiązuje do numeru kierunkowego Bośni. Na rewersie figurował organizator biegu, a jest nim stowarzyszenie biegowe Dećki u Plawon – Chłopcy w niebieskich. 41 lat temu na igrzyskach w Sarajewie Polacy nie wywalczyli ani jednego medalu. Teraz było inaczej. Sukces uczciliśmy mszą dziękczynną w katedrze Serca Jezusowego. Nie no, żartuję. Nieopodal tej świątyni poszliśmy coś zjeść z sedesu. Z sedefu. Sedefu? Pierwsza próba wzniesienia toastu piwem sarajewsko nie poszła pomyślnie. Za to druga jak najbardziej. Na tym jednak afterek się nie skończył. Powróciwszy do hotelu, wjechaliśmy na taras widokowy. Będąc na nim, delektowaliśmy oczy widokiem panoramy zdobytego właśnie miasta, a podniebienia lokalnym winem Żilawka. Siedzieliśmy tak do późna. Tak było. Tak wyglądał mój 89. maraton. Ale wciąż nie ostatni. Jeżeli podobała Wam się relacja, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj. Dziękuję.